Jarmuż Brassica oleracea to odmiana botaniczna kapusty warzywnej. Uprawa tego warzywa nie jest szczególnie wymagająca, a odznacza się ono wieloma zaletami, nie tylko smakowymi. Ten rodzaj kapusty jest bardzo bogaty w składniki odżywcze, witaminy i związki mineralne, a ponadto ma też działanie lecznicze. Jarmuż jeszcze do niedawna był warzywem pomijanym i niemal zapomnianym, a przecież to jego właściwości odżywcze znane i wykorzystywane były już w starożytnej Grecji i Rzymie. Do końca średniowiecza jarmuż był jednym z najpopularniejszych zielonych warzyw w całej Europie. Odmiany o kędzierzawych liściach istniały już wraz z płaskoliściastymi w Grecji w IV wieku przed naszą erą. Dziś można je różnicować w zależności od odmiany na niskie, pośredniej lub wysokiej długości łodygi, z różnymi rodzajami liści. Liście występują w kolorach od jasnozielonego przez zielony, ciemnozielony i fiolet aż do fioletowo-brązowego. Rosyjska odmiana została wprowadzona do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych przez rosyjskich kupców w XIX wieku. Jest to jadalna odmiana kapusty warzywnej, powszechnie ceniona za wysokie wartości odżywcze. To roślina dwuletnia, stosunkowo łatwa w uprawie, dlatego warto zasadzić ją w przydomowym warzywniku. Jarmuż ceniony jest także za walory estetyczne. Charakteryzuje się dekoracyjnymi liśćmi o bogatej pofałdowanej fakturze. Z tego względu chętnie wykorzystywany jest do zdobienia sałatek i dekorowania wędlin, a nawet na bokiety. Jarmuż to odmiana kapusty o charakterystycznych, długich, fantazyjnie marszczonych liściach. Wyróżniamy też jarmuż toskański o bardzo długich, bąblowatych liściach. Mogą mieć zieloną lub fioletową barwę. Na jednej roślinie jest zazwyczaj od 25 do 40 liści. Pęd kwiatostanowy wytwarza się w drugim roku. Jarmuż to roślina dwuletnia, jednak w drugim roku nie jest tak ładnie rosnąca jak w pierwszym. Jest odporna na niskie temperatury, więc smakiem świeżego jarmużu możemy cieszyć się w jesiennych i zimowych miesiącach. Można ją spożywać przez cały rok. Do spożycia najbardziej nadają się ciemnozielone lub ciemnofioletowe liście, które nie mają plam i uszkodzeń. Szczególnie smaczny jest po przemrożeniu, gdyż zyskuje na smaku. Młodsze pędy należy zbierać po przymrozkach, bo ich liście tracą wówczas ostry kapuściany smak. Późny zimowy jarmuż doskonale znosi mróz nawet do -20 stopni Celsjusza. W sklepie warzywo to jest dosyć drogie, a jest bardzo łatwe w uprawie, więc warto samemu je uprawiać. Uprawa jarmużu jest prosta i nie powinna nikomu przysparzać większych problemów. Wymagania glebowe. Jarmuż ma najmniejsze wymagania glebowe ze wszystkich warzyw kapustnych. Niestraszne mu są mrozy, będzie rosnąć nawet przy zaledwie kilku stopniach. Jest rośliną mrozoodporną. Największą odporność mają niskie odmiany. Aby mieć pewność, że jarmuż pozostanie zdrowy, zasiej je lub umieść w miejscu, gdzie inne rośliny kapustne nie rosły przez co najmniej 4 lata. Uprawa jarmużu we właściwym czasie pomaga zapewnić przyzwoite zbiory. Najładniej będzie rosnąć posadzony na stanowisku słonecznym. Służy mu podłoże piaszczysto-gliniaste, ale nie powinno się go uprawiać na samych podłożach piaszczystych. System korzeniowy jest dobrze rozbudowany i sięga na tyle głęboko, że roślina radzi sobie nawet w czasie bardzo suchych tygodni, ale warto pamiętać, że zdecydowanie woli umiarkowanie wilgotną glebę. Uprawa tego warzywa jest stosunkowo prosta, zwłaszcza w porównaniu z innymi roślinami z rodziny kapustnych. Rośnie on obficie nawet na piaszczystych gruntach. Dobrze adaptuje się do trudnych warunków i można go uprawiać na skromniejszej glebie pod warunkiem uprzedniego wzbogacenia jej kompostem. Do nawożenia dobrze nadaje się obornik, nawóz zielony lub granulowany nawóz mineralny. Jarmuż można sadzić na grządkach po cebuli, marchwi, sałacie, fasoli lub szpinaku, byle nie po innych roślinach kapustowatych. Grunt można dodatkowo spulchnić, przekopując go za pomocą szpadla, łopaty lub wideł amerykańskich na głębokość około 20 cm. Zapobiegnie to wymywaniu składników pokarmowych i nadmiernemu przenikaniu ich do wód gruntowych. Napowietrzanie gleby jest szczególnie zalecane w przypadku podłoży ciężkich i gliniastych. Wówczas dobrze jest zmieszać grunt z piaskiem, co poprawi jego przepuszczalność. Wybierz miejsce, które otrzymuje co najmniej 6 godzin światła słonecznego dziennie. Najlepiej tam, gdzie gleba jest żyzna, dobrze przepuszczalna i ma pH pomiędzy 6 i 7,5. Jeśli sadzisz wczesną wiosną, możesz zdecydować się na podniesioną grządkę, ponieważ gleba tam powinna być mniej podmokła i zbita niż ta, która jest wyniesiona na poziom gruntu. Nawadnianie. Jarmuż, podobnie jak inne rośliny kapustowate, należy obficie podlewać. Jest to niezbędne, zwłaszcza w upalne letnie dni, a także wówczas, gdy liście rozety w pełni się rozwiną.
Rośliny, które wysną lub przegrzeją się, są bardziej narażone na gorycz. Dobrym pomysłem jest ściółkowanie ich skoszoną słomą lub trawą o grubości 7 do 10 cm. Ta ściółka powinna pomóc utrzymać glebę chłodną i wilgotną, a jednocześnie tłumić chwasty na wszystkich etapach rozwoju jarmużu. Wysiew i rozstawa. Jarmuż możesz uprawiać jako przedplon i poplon. Możesz wysiewać nasiona jarmużu bezpośrednio do ogrodu na miesiąc do 6 tygodni przed ostatnimi wiosennymi przymrozkami lub na początku do połowy kwietnia, jeśli ostatni wiosenny przymrozek przypada na połowę maja. Alternatywnie zacznij sadzić sadzonki w pomieszczeniu na miesiąc przed zamiarem ich wysadzenia, co może nastąpić w połowie marca, jeśli chcesz przesadzić je do gruntu w połowie kwietnia. Wysiej nasiona na plon jesienny lub kwitnący jarmuż na 3 miesiące przed pierwszymi jesiennymi przymrozkami. Jarmuż uprawia się z rozsady przygotowanej z nasion wysiewanych w maju lub w czerwcu, którą sadzi się po 7 tygodniach, czyli w pierwszej połowie lipca w rozstawie 50 na 50 cm. Odmiany mniejsze sadzi się w rozstawie 40 na 40 cm. Może to też być rozstawa w rzędach co 40 do 70 cm. Na 1 m2 możesz posadzić 4 do 8 roślin. Sadzonki należy umieścić w glebie na głębokość kilku centymetrów. Pamiętaj, aby zachować przy tym odpowiednie odstępy, ponieważ w pełni rozwinięta roślina może się poszczycić liśćmi o rozpiętości nawet 1 metra. Specjaliści radzą, by zbierać jarmuż w drugim roku uprawy, gdy liście są najbardziej rozwinięte. Warzywo można uprawiać wysiewając nasiona bezpośrednio do gruntu w czerwcu lub lipcu. Do połowy września można wysadzić rozsadę jarmużu z przeznaczeniem na zbiór późnojesienny i w miesiącach zimowych. Zbiory jarmużu możemy mieć już po około 120 dniach od wysadzenia do gruntu. Sadząc jarmuż musimy pamiętać, że można go uprawiać na stanowiskach po cebuli, sałacie, fasoli, marchwi, szpinaku, natomiast nie można go uprawiać na tym samym miejscu po innych roślinach kapustowatych oraz rzepowatych. Po jego zbiorze można glebę przekopać i posadzić tam pomidor, fasolę czy ziemniaki. Jest także dobrym sąsiadem dla fasoli, pomidorów, ogórków, selerów i sałaty. Może rosnąć na obrzeżach rabat. Należy pamiętać, że jarmuż powinien dojrzewać około 10 tygodni po wysianiu. Wysiewaj nasiona jarmużu na głębokość 0,5 cm i w odległości 2,5 cm w rzędach oddalonych od siebie o 45 cm. Utrzymuj wilgotną glebę, aż nasiona wykiełkują w ciągu 4 do 7 dni. Gdy każda sadzonka będzie miała 3 lub 4 liście oprócz 2 liści nasiennych, przesadź je lub przesadź tak, aby stały w odległości około 10 do 20 cm. W przypadku młodych warzyw i 30 do 45 cm, jeśli zamierzasz uprawiać rośliny pełnowymiarowe. Rozmnażanie przez cięcie. Uprawa jarmużu z sadzonek jest również możliwa w przypadku takich rodzajów jarmużu, które nie wytwarzają nasion. Odetnij końcówkę od rośliny matecznej, usuwając wszystkie liście z wyjątkiem kilku liści na końcu. Następnie zakop dolne 2/3 sadzonki w doniczce z wilgotną ziemią, gdzie powinna ukorzenić się po około miesiącu. Uprawa w pojemniku. Uprawa jarmużu w pojemnikach jest możliwa i nietrudna. Zaleca się uprawę jarmużu i innych warzyw w doniczce o średnicy co najmniej 45 cm i głębokości 15 cm. Jeśli wybierasz jarmuż ozdobny do uprawy w doniczce i zamierzasz dodać do niego jesienne kwiaty, możesz potrzebować jeszcze większego pojemnika. Upewnij się tylko, że ma otwory drenażowe. Nawożenie. Do nawożenia jarmużu polecam nawozy organiczne, humusowe, ponieważ warzywo to należy do tzw. brudnych, czyli ma tendencję do gromadzenia szkodliwych środków, np. chemicznych. Możemy także posiłkować się kompostem, ponieważ dobrze rozłożony kompost dostarcza roślinom bezpiecznych dawek składników mineralnych oraz wzbogaca glebę w próchnicę, która lepiej magazynuje wodę. Jeśli jednak na Twojej działce brakuje azotu, możesz dodać nawóz organiczny o wysokiej zawartości azotu, taki jak 10-3-1, w ilości 1/4 szklanki na każde 10 stóp kwadratowych ziemi. Stosuj raz w miesiącu, gdy rośliny osiągną 10 cm wysokości, podlewając go do gleby. Przed sadzeniem można dodać na 10 m2 200 g saletrzaku, 300 g superfosfatu 18% i 400 g soli potasowej 40%, by uzyskać okazałe plony. Pogłównie daje się 200 g saletry amonowej. Dokarmia się go dwukrotnie, co 3-4 tygodnie. Nawozy należy wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi, a powierzchnię wyrównać grabiami. Należy jednak pamiętać, że nawożenie azotem zmniejsza mrozoodporność tego warzywa. Można go uprawiać w pierwszym roku po oborniku przekopanym na jesień, ale świetnie poradzi sobie także w drugim i trzecim roku po oborniku.
Pielęgnacja. Zwykle roślina ta rośnie dosyć szybko, a duże liście przykrywają glebę, co uniemożliwia chwastom wzrost. Pielęgnujemy go tak samo jak kapustę. Przy odchwaszczaniu gleby należy ją spulchnić. Zbiór. Jarmużu nie zbieramy podczas deszczu i zaraz po opadach, ponieważ wilgotne liście mogą szybciej gnić i żółknąć podczas przechowywania. Przechowuje się go w temperaturze 0 stopni Celsjusza i wilgotności względnej powietrza 90-95% do 4 tygodni. Przechowywany w nieodpowiednich warunkach jarmuż traci dużą ilość witaminy C. To, jak długo powinieneś pozwolić jarmużowi rosnąć, będzie zależeć od tego, jak planujesz wykorzystać warzywa. Po zbiorach przechowuj jarmuż, aby zachować optymalną świeżość. Kiedy jest najlepszy czas na zbiór jarmużu? Jeśli wolisz surowe i delikatne młode warzywa do sałatek, możesz zacząć zbierać liście jarmużu, gdy roślina ma od 10 do 25 cm wysokości i ma około miesiąca. Jeśli chcesz mieć liście większe, poczekaj aż rośliny osiągną wiek 2 miesięcy i ugotuj liście, zanim je zjesz. Aby uzyskać najlepszy smak, spróbuj zebrać całe to szybko rosnące warzywo, zanim nadejdzie lato. Najlepiej smakuje po przemrożeniu. Mróz sprawia, że zawiera więcej cukru. Jak zbierać jarmuż? Używaj czystego ostrego noża, nożyce ogrodowe lub nożyce do przycinania, aby odciąć lub przyciąć liście z roślin. Jeśli chcesz, aby roślina nadal rosła, możesz wybrać tylko zewnętrzne liście z każdej rośliny, upewniając się, że zbierzesz tylko około 1/3 z tych liści. Poczekaj około tygodnia, aby w ten sposób zebrać więcej warzyw. Alternatywnie możesz zebrać całą roślinę, odcinając tuż nad poziomem gruntu. Jak przechowywać jarmuż? Jarmuż pozostawiamy niemyty, aż do chwili, gdy zamierzasz go zjeść, przechowując go w szczelnej plastikowej torbie w szufladzie lodówki, gdzie powinien przebywać przez co najmniej 5 dni. Możesz także zamrozić jarmuż, najpierw blanszując go przez 2 minuty, następnie zalewając lodową wodą, potem odsącz i umieść go w hermetycznym pojemniku w zamrażarce. Jarmuż mrożony będzie bardziej odpowiedni do zup i zapiekanek niż do sałatek. Przycinanie jarmużu. Chociaż większość jarmużu nie wymaga przycinania, w przypadku odmian ozdobnych o długich łodygach, takich jak seria Krane, które są przeznaczone do wykorzystywania jako kwiaty w bukietach, konieczne będzie odcięcie dolnych liści. Sugeruje się, aby zacząć to robić, gdy rośliny osiągną wysokość od 20 do 30 cm i powtarzać ten proces jeszcze kilka razy, aż łodygi osiągną ostateczną wysokość 60 cm i będą gotowe do cięcia i układania. Zimowanie. Jeśli zapewnisz pewną ochronę przed żywiołami, rośliny powinny nadal produkować zieleninę przez całą zimę, ponieważ niektóre typy tolerują niskie temperatury. W rzeczywistości mróz słodzi ich smak. Pamiętaj tylko, że w ciepłe dni będziesz musiał nieco otworzyć szklarnię lub inną konstrukcję, aby zapobiec przegrzaniu roślin. Choroby i szkodniki. Jedną z zalet jarmużu jest to, że jest mniej podatny na choroby niż większość innych kapustowatych. Może mieć choroby typowe dla całej rodziny kapustnych, w tym kiłę, która powoduje obrzęk korzeni i hamowanie wzrostu. Aby temu zapobiec, nie sadź jarmużu tam, gdzie niedawno rosły inne kapustne i unikaj sadzenia go w glebie przesyconej lub nadmiernie kwaśnej. Ponieważ jarmuż przyciąga również szkodniki pospolite dla kapustnych, czasami wykorzystuje się go jako uprawę pułapkową, aby odciągnąć je od innych roślin. Zbierz robaki ręcznie i wyrzuć je do wody z mydłem, aby je zabić. Bywa atakowany przez pszycę i mączlika. Latem często żerują na nim larwy bielinka. Jarmuż rzadko choruje, ale należy uważać, by nie przebywał zbyt długo w bardzo podmokłej glebie, gdyż może zgnić. Zastosowanie. Wszystkie części jarmużu są jadalne, jednakże jak donosi magazyn Time, kapustne należą do produktów spożywczych, które najbardziej powodują niestrawność, ponieważ takie warzywa kapustne zawierają cukier zwany rafinozą, który fermentuje w jelitach. Na szczęście im zdrowszy staniesz się dzięki spożywaniu warzyw bogatych w składniki odżywcze, takich jak jarmuż, tym zdrowszy stanie się Twój układ trawienny i tym lepiej będzie on przetwarzał takie warzywa. W międzyczasie przed spożyciem kapustnych możesz zażyć środek wspomagający trawienie. W warzywie tym jadalne są soczyste liście pełne witamin C, B, E, K oraz H. Polecane są przez dietetyków osobom, które pragną zrzucić dodatkowe kilogramy. Zawarty w jarmużu wapń jest łatwo przyswajalny przez organizm. Rośliny zawierają także beta-karoten, białka, cukry, żelazo oraz kwas foliowy. Są bogate w składniki mineralne, takie jak magnez, potas i fluor. Jarmuż ma też właściwości lecznicze. Uczeni odkryli, że zawarty w nim chlorofil ma działanie przeciwzapalne, przeciwdziała demencji i cukrzycy. Inne znajdujące się w nim związki chemiczne wykazują właściwości przeciwzakrzepowe, a ponadto obniżają ciśnienie krwi.
Glukozynorany oraz karotenoidy zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory, a także oczyszczają organizm z metali ciężkich. Dlatego jarmuż często wykazywany jest jako kluczowy element zdrowego odżywiania się i przygotowania zbilansowanych posiłków. Liście jarmużu gotuje się i dodaje do sałatek lub surówek w formie rozdrobnionej. Jarmuż charakteryzuje się lekko gorzkawym smakiem, jednak nie jest to regułą. Obecnie spotkać można odmiany bardziej słodkie i przyjemne w smaku. Warzywa te doskonale nadają się do przechowywania w zamrażarce. Mrożony jarmuż nie traci swoich wartości odżywczych, dzięki czemu nawet poza sezonem może stanowić atrakcyjne urozmaicenie zdrowej diety. Odmiany. Stare odmiany jarmużu to niski zielony kędzierzawy, wysokość do 20 cm, liście więc prawie leżą na ziemi i odmiana ta może zimować w gruncie pod śniegiem. Jest to odmiana wczesna i jego liście nie mają goryczki. Odmiana późniejsza to średnio wysoki zielony kędzierzawy, dorasta do 50 cm i jest przeznaczony do spożycia od razu po zbiorze. Może zimować również w gruncie, ale gorzej znosi mrozy. Wysoki zielony kędzierzawy osiąga 150 cm wysokości, jest to odmiana późna i zawiera dużo witaminy C. Skowroni języczek ma do 85 cm wysokości i jest odmianą późną. Dobrze zimuje w gruncie, lecz ma dużo goryczki w smaku. Nowsze odmiany jarmużu to jarmuż chiński, często nazywany chińskim brokłem, ponieważ jego liście i łodygi przypominają liście tego warzywa. Podobno ten smaczny rodzaj jest bardziej odporny na ciepło niż większość innych odmian. Jarmuż ozdobny żurawinowy. Seria Crane. Obejmująca odmiany czerwone, różowe i białe, produkuje głowy jarmużu o długich łodygach przypominające róże, przeznaczone do stosowania nie tylko w bukietach, ale także w przepisach. Jarmuż kwitnący Kamoe, podobnie jak seria Crane, oferuje odmiany czerwone, różowe i białe z zielonymi krawędziami. Ponadto te ozdobne jarmuże mają falbaniaste głowy, które przylegają do ziemi, a nie rosną w długich łodygach. Jarmuż czerwony rosyjski, ta odmiana o purpurowych łodygach i żyłkach, o niebiesko-zielonych liściach jest podobno delikatniejsza i łagodniejsza w smaku niż inne jarmuże. Jarmuż toskański lub jarmuż lacinato, znany również jako jarmuż dinozaura lub jarmuż czarny. Ten typ może pochwalić się niebiesko-zielonymi do czarnych liśćmi ze szorstką skórką przypominającą gadzią. Ma ciągnącą się, przyjemną konsystencję, gdy jest stosowany w przepisach.